Witam serdecznie. W kolejnym odcinku Malezyjskiej Eskapady udajemy się w jedno z najbardziej komercyjnych i najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w tym kraju. Cameron Highlands to stacja górska, w której temperatura może być nawet o 20 stopni niższa niż w tym samym czasie na równinach. Dzięki czemu ta okolica idealnie nadaje się pod uprawę warzyw i herbaty. I to właśnie rozległe pola herbaciane są tym, co przyciąga turystów do tego miejsca. Większość osób ogranicza się wyłącznie do zrobienia kilku zdjęć w herbacianym krajobrazie, ale okolica obfituje też w wiele szlaków pieszych, więc będzie to idealne miejsce dla miłośników długich trekkingów. Pogoda w tym rejonie jest jednak bardzo zmienna, więc wybierając się na szlak nie zapomnij kurtki przeciwdeszczowej. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Kolejny wspaniały punkt w Malezji, czyli stolica herbaty i truskawek, Cameron Highlands. Przez kilka lat widzę, że bardzo wiele się tu zmieniło. Jest po prostu komercha, mnóstwo samochodów, jakieś galerie handlowe. W tej małej górskiej wioseczki, która naprawdę miała klimat, zrobili coś takiego jak, nie wiem, nasze polskie Zakopane. 8 lat temu tutaj nie było nic. O 20 szedłem spać, bo tu nie było co robić, gasło światło. A teraz proszę, stragany, food courty, McDonald's, Burger King, galerie handlowe. Ale zobaczymy, czy to miejsce ma cokolwiek ciekawego do zaoferowania poza komercją, bo przyjeżdżało się tutaj po prostu zobaczyć plantację herbaty, a po drodze jak na razie to było widać głównie jakieś plastikowe, takie straszące tunele, które szpecą krajobraz, tunele, w których uprawiają truskawki. Ale pierwsze co czuć, to że jest tutaj na pewno ponad 10 stopni chłodniej, jak nie 15, a odczuwalnie na pewno 20. Jest przyjemne 20 stopni. No w Polsce się może wydawać 20 gorąco, ale naprawdę po gorącym Penangu czy Kuala Lumpur to tutaj się wydaje wręcz zimno, bardzo zimno. Wielu tutaj z miejscowych widzę, że chodzi w kurtkach, bo dla nich to już jest w ogóle biegun zimna. Odnotowano historycznie najniższą temperaturę w Malezji, 2 stopnie. Oczywiście w nocy. Ceny tutaj należą do najwyższych w Malezji, a stosunek jakości do ceny chyba jest tutaj najgorszy właśnie z całego kraju. Oto pokój za $50 na 2 doby. I to jest jedna z najtańszych rzeczy, która tu była. W zasadzie taniej były tylko hostele albo jakieś kapsuły. No nie wygląda to źle, ale nie powinno to tyle kosztować, taki standard. Oczywiście nie ma tutaj żadnych ręczników, mydła, niczego, papieru toaletowego nawet. Więc już taki standard guest house'owy, a cena hotelowa, bo w Kuala Lumpur możemy w tej cenie mieć hotel, czy w ogóle w jakimkolwiek innym w zasadzie tu mieście. Więc no nie ma co tu siedzieć, trzeba iść w miasto, szukać pożywienia. Zobaczymy, jakie tu są ceny jedzenia. Mówi się na ten region Cameron Highlands, jednak nie ma takiej miejscowości, nie ma takiego miasta. Cały ten region właśnie się nazywa w ten sposób. Głównym tutaj ośrodkiem jest Tanah Rata. Jest to może nie największe, ale takie najbardziej turystyczne miasteczko regionu i to właśnie jeżeli chcemy jechać komunikacją publiczną, przyjedziemy sobie tutaj i stąd wyruszymy w dalszą drogę. Są bezpośrednie połączenia z Kuala Lumpur, Penangiem, Aipochem. Jedzie się tutaj dość długo z uwagi na wąską i krętą drogę.
No i to miasteczko jest widać, że jest typowo turystyczne. Tutaj wszystko jest pod turystę, chyba tutaj w ogóle mało kto mieszka. Są same hotele, guest house, restauracje, a pracownicy mieszkają w miejscowościach obok. Prowadzono tu kiedyś Hindusów, Brytyjczycy sprowadzili na plantację właśnie herbaty Hindusów. Do dziś dzień mieszkają ich potomkowie i widać, że oni są tutaj rasą dominującą. Stąd większość knajp też jest hinduskich, niestety południowa kuchnia, więc jedzenie bardzo niedobre. Czuć tylko chili i kolendra. Park, jak przystało na górskie uzdrowisko. No i to wszystko jest kiczowate, podświetlane LEDami. To nie są żadne święta, tylko po prostu no tak to tutaj wygląda. Knajp tutaj jest mnóstwo. Więcej chyba niż turystów, aczkolwiek turystów też nie jest mało. Nie spodziewałem się takiej ilości ludzi. W ogóle jak tutaj autobus jechał, to po drodze były korki. Było ponad godzinę opóźnienia przez to. Po prostu droga się korkowała, było tak dużo samochodów. A jest dziś niedzielny wieczór, więc w zasadzie już weekend się skończył. Ciuchy są bardzo tanie. Tutaj kupimy sobie wszystko, ale no jedzenie jest głównie hinduskie, południowe, niedobre i 2 razy droższe niż być powinno. Deszczowa kurtka to koszt 78 ringgitów. Bluzę kupimy za 30. I tak za drogo za takie łachy. Udało mi się złapać cykadę. To jest właśnie to, co jest głośniejsze od wiertarki. Taki chrząszczyk. Złapałem ją, wyrywa się ostro. Bardzo rzadko udaje się w ogóle wypatrzyć tego owada, bo on się chowa na korze drzewa i jego nigdy nie widać. A zobaczcie, jaki on jest malutki, a jest głośniejszy od słonia. I tutaj już roti, czyli takie właśnie placki jak tutaj na obrazku z różnymi dodatkami zjemy w cenie od 2 do 4,50. Obiad mięsny to jest koszt 8-10 zł, a obiad wegetariański 5-7 zł, więc bardzo tanio. Herbata zaczyna się tutaj od złotówki, cały czajnik kosztuje 4 zł, zwykła kawa czarna koszt 5 zł 30. No i to są ceny, a knajpa wcale nie należy do jakichś dziadowskich, bo jest bardzo elegancka, jak na standardy malezyjskie. Osiem lat temu nie dało tutaj się wynająć skutera, po prostu nie było takiej usługi. Teraz w wypożyczalni jest zatrzęsienie, ale jest jedno ale. Skuter na 5 godzin kosztuje tutaj tyle, co w innych miejscowościach za całą dobę. Trudno, nie ma innej opcji. Tutaj nie ma komunikacji publicznej, możemy pojechać taksówką, ale jest to też dość droga zabawa, bo oni tutaj krzyczą spore kwoty, nie ma tutaj graba. Więc jedziemy zobaczyć, jak dziś wyglądają plantacje, czy w ogóle warto tutaj zobaczyć pola herbaciane. Przeciskając się przez korki, dojechaliśmy wreszcie na plantację najpopularniejszego producenta herbaty w Malezji, czyli Boch. Po drodze były straszne korki. Tutaj na plantacji też jest wąska droga. Muszą pracownicy sterować ruchem też, bo się to korkuje. Samochody się nie mogą minąć. Na całej plantacji obowiązuje zakaz latania dronem, więc zapomnijcie o tutaj fajnych ujęciach z powietrza. Co w Indiach można było czynić, czy na Sri Lance, tak tutaj nie. Wyjechaliśmy kawałek pod górę. Tak oto wyglądają piękne plantacje herbaty. We wszystkich jakichś punktach, gdzie można się zatrzymać, wygląda to w ten sposób. Ludzie sobie tu robią zdjęcia. Jest to ładne. Jeżeli ktoś nie widział nigdy plantacji herbaty, to powinien być zadowolony. Aczkolwiek uważam, jeżeli ktoś widział kiedykolwiek wcześniej jakąkolwiek plantację herbaty, tak bez sensu jest tutaj jechać. Jeżeli w bliższej bądź dalszej perspektywie zamierzasz wybrać się do Indii czy na Sri Lankę, to tam będzie to wyglądało dużo lepiej i będzie bardziej dostępne. Zapomnij, że pochodzisz sobie tutaj między tymi polami, między tymi krzakami herbaty, porobisz fajne ujęcia. Znaczy być może można, tylko wszędzie są zakazy wejścia. No w sumie kręcą się tu jacyś nawet ochroniarze, więc nie wiem, jak to w praktyce wygląda. No nikt nie chodzi. Nikt nie chodzi, czyli muszą gonić. Coś, czego w Indiach czy na Sri Lance nie ma, więc tam sobie możemy już dowoli wszystko robić w tej herbacie. No i krajobraz szpecą tutaj takie właśnie potworki. To są plantacje jakichś warzyw czy owoców. No hektary tuneli foliowych, plastikowych, jakichś szklarni. Co możemy zobaczyć w Cameron Highlands poza plantacjami herbaty? A no nie ma za wiele
wielu opcji. Jeżeli ktoś nie lubi takich atrakcji na zapchaj dziurę, jak pseudomuzea, plantacje truskawek, park jurajski, tunel czasu i tak dalej, może tu tylko pochodzić po górach i nic więcej. Czyli taka po prostu kontakt z naturą. Aczkolwiek uważam, że nie jest to najlepszy rejon Malezji na zapoznawanie się z dżunglą. Jeżeli pojedziemy sobie tą drogą tam wyżej, za plantację herbaty, jest tak zwany Mossy Forest, czyli omszony las. Wstęp kosztuje tam 30 ringgitów. Ponoć skuterem tam się dojechać nie da, bo później kończy się droga, więc zalecają tylko auta 4x4. Akurat w to wątpię. No dziś jest sucho, więc pewnie dałoby radę, ale nie mam zamiaru płacić 30 ringgitów za spacer po lesie, który ponoć trwa 15 minut, ale tego typu las jest tutaj wszędzie, więc nie musimy za to płacić, tylko wystarczy wejść do jakiegokolwiek lasu na szlak i będziemy mieli to samo za free. To jest po prostu akurat miejsce rozreklamowane i tam są uwożone wszystkie wycieczki. Zaraz też poszukam takiego omszonego lasu darmowego i pokażę Wam, jak to wygląda. Jednak w Indiach czy na Sri Lance jest rób to, co chce. Tam można sobie chodzić po tej plantacji, robić zdjęcia, rozmawiać z ludźmi, którzy zbierają tą herbatę. No tutaj to jest taki show pod publikę. Wjeżdżamy teraz do plantacji Bocha. Jest tutaj fabryka herbaty, jest herbaciarnia, ale niestety akurat dziś jest poniedziałek, a w poniedziałki to jest zamknięte. Można tutaj za darmo ponoć przyjrzeć się procesowi produkcji i kupić sobie po zawyżonej cenie herbaty. Pomimo że dziś jest nieczynne, i tak jedzie tutaj tłum samochodów. Droga jest w bardzo złym stanie. W innych krajach, w takich fabrykach i tak nie można filmować ani robić zdjęć. Oni się chyba po prostu boją, żeby nie ujawnić, w jakim syfie to wszystko jest produkowane, bo jakbyście zobaczyli, jak brudnymi miotłami zamiatają tą herbatę z podłogi, to później moglibyście nie chcieć kupować Liptona czy Tetley. A tak mieszkają sobie osoby pracujące na plantacji w takich właśnie skromnych domkach. I tutaj też są oczywiście wprowadzani pracownicy z Indii, Bangladeszu, Pakistanu. Tak wygląda krajobraz pod samą fabryką. Czyli oczywiście tłum ludzi robił sobie tutaj wszędzie zdjęcia. I tam jest restauracja restauracja herbaciarnia widokowa. Można sobie tutaj wziąć udział w wycieczkach. Najtańsza kosztuje 40 ringgitów od osoby. Oprowadzanie po fabryce plus degustacja herbaty, to wszystko trwa pół godziny. Można sobie wziąć też dłuższą wycieczkę za 45 minut. Tutaj zapłacimy 55. Można sobie nawet wynająć tutaj pokoje od 150 ringgitów za dobę. No czyli nie dużo. I przespać się na plantacji herbaty. No i tu jest restauracja widokowa. Ludzie czekają w potężnej kolejce. Są tu bułeczki i kawa. No ludzi jest tłum, jak widać. A jest poniedziałek. Dzień, w którym to jest nieczynne. Niby. Tu jest taras widokowy, no i nawet wszystko byłoby ładnie, pięknie, gdyby nie to, że ta herbata jest jakaś tam zebrana, wyrwana i wygląda źle. No i można tu się napić herbaty. Warunki są jak w jakiejś stołówce szkolnej, jest taki właśnie hałas, jak w jakimś kurniku dla indyków. Czy indyczniku, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Za filiżankę herbaty zapłacimy tutaj około 5 zł. 4-5 zł można przyjąć za filiżankę herbaty. Za muffinkę damy tutaj 8 zł. Tyle samo za donuta. A i do wszystkiego jest jeszcze doliczany 6% jakiś podatek. Zamówienie składamy sobie na takiej karteczce, zaznaczamy tutaj co chcemy, płacimy i to nam przynoszą do stolika. Można sobie tutaj zdegustować też kilka rodzajów herbat za darmo. Bardzo fajna opcja. Jak chcielibyście się zapoznać z historią plantacji i w ogóle tego rejonu herbacianego, no to nie ma tu za bardzo ekspozycji na ten temat. Jak chodzi o zabytki, jedna stara prasa do herbaty i kilka starych zdjęć. Mało bardzo opisów, mało faktów historycznych, no chyba się po prostu wstydzą, że zrobili to Anglicy, nie? Oni to tylko przejęli, ale taka jest prawda, więc dlatego ta historia może być przemilczana, jak wiele innych faktów tutaj związanych z erą kolonialną. Tak wygląda sama fabryka. Widzę, że wejść można chociażby kawałek, ale tu możemy sobie zobaczyć różne rodzaje herbat. Świeże liście i herbaty liściaste, granulowane. Okazało się, że pomimo iż fabryka jest zamknięta w poniedziałki, to i tak można tutaj wejść. Oczywiście kazali mi schować kamerę, więc nie mogłem tego nagrać. Całość zwiedzania trwa 5 minut, jest za free. I wiszą tutaj wszędzie tabliczki, żeby zgłaszać przypadki wykorzystywania seksualnego w fabryce. No nie dziwota, w końcu pracują tu sami Hindusi. Herbaty można napić się za darmo, wejść do fabryki można za darmo, ogólnie nie jest...
Odjechaliśmy w jakieś dzikie miejsce, zaznaczone po prostu na Google Maps, że jest tutaj również omszony las, tylko jest za darmo. No i faktycznie nie ma tutaj żywego ducha, wygląda to bardzo ładnie. Jak ja nie lubię komercyjnych miejsc, ale chodzę tylko po to tam, aby je wam po prostu pokazać. A tutaj proszę, pojechaliśmy przed siebie do lasu, nie ma już zupełnie nikogo, jest bardzo przyjemnie. Jakaś rzeczka, jakiś stary domek. No i super, takie miejsca lubię. Także weźcie sobie porządne buty. Mogą być to na przykład klapki, aby nie miały tylko śliskie podeszwy. Miejscowi chodzą w takich miejscach w japonkach i nikt nie ginie. Jakieś tam buty górskie to jest po prostu przereklamowany towar. Jest stromo, ale deszcz dziś nie padał. Wczoraj też nie padał, więc nie jest źle. Po co płacić 30 ringgitów, jak wystarczy wejść do jakiegoś lasu i mamy umszony las za free. O, jest mech na drzewach. Żadna rewelacja, bo to w każdym lesie deszczowym mamy podobny klimat, ale tu po prostu ktoś sobie z tego zrobił atrakcję. Wożą tam wszystkie wycieczki. A czy nieprzyjemnie jest pochodzić sobie w takiej dżungli samemu, posłuchać śpiewu cykat, ptaków? No co mogę o tym powiedzieć? Dżungla jak dżungla. Już jesteśmy w tym Cameronie, nie będziemy łazić po tych fermach motyli, truskawek, kaktusów i jakichś innych pseudomuzeach, no to można wybrać się właśnie na spacer do lasu. Ale nigdy w życiu nie polecałbym jechać tu specjalnie tylko po to, żeby przejść się po lesie. Bo Malezja takich miejsc ma bardzo dużo, z tego dużo o wiele lepszych i przyjemniejszych. Dżungla jak dżungla. Kolejna plantacja firmy Bharat. Nazywa się to Cameron Valley. No i zobaczcie, jaki tu jest tłum przy wejściu. No tu są co najmniej kilkaset samochodów. I co ciekawe, wejście na plantację jest płatne. No ale przynajmniej 4 ringgity, więc niedużo. A oczywiście mało kto wchodzi na piechotę, bo można się przejechać Maleksem za 15 ringgitów. 330 w dwie strony. Jest tu piękny punkt widokowy. Cameron Valley Tea. No naprawdę, wygląda to ładnie, nie powiem. Ale zobaczcie na zaplecze. Tłumy ludzi, setki ludzi, hamburgery, kawy, herbaty, ciasteczka. No i głośno tu jest jak w kurniku. No i żeby tu sobie pochodzić, trzeba zapłacić 4 ringgity. No w sumie niedużo, ale na tyle ludzi, co tutaj jest, no to ładną kasę zwijają. No i jednak znowu tu nie polatam, znowu są zakazy. No nic, trzeba będzie odpalić gdzieś z krzaków. Darmo nie wydałem 4 ringgitów, a i dają tutaj takie opaski, bo można sobie wejść przecież na plantację gdzieś z boku, z krzaków, nie? Też są takie możliwości. No to wtedy przyjdzie strażnik i nas, nie wiem, wyrzuci albo każe zapłacić. Jakbym wiedział, to bym nie zapłacił tych 4 ringgitów, bo wcześniej nie było żadnych zakazów. Nic nie wskazywało na żadne zakazy, a zobaczcie, to jest zakaz wszystkiego. Zakaz łażenia, zakaz dronowania, zakaz zlewania liści herbaty, zakaz wchodzenia w herbatę i to wszystko jest w ogóle otoczone barierką, żeby nie wejść w herbatę i zakazów dronów na przestrzeni 30 metrów już było 4. I mnóstwo jeszcze jakichś innych zakazów, ale to w ich języku, więc nawet nie wiem, czego one dotyczą. Na szczęście nie ma tu za dużo ludzi, bo 99% wybiera Maleksy. Też chciałoby się zrobić może ładne zdjęcie doliny, no ale jest kolejna tablica z zakazem. Dlaczego oni nie mogą przejść parę kroków? Tutaj by sobie weszli, ładnie pochodzili, zdjęcia porobili. Oni wszyscy muszą dupę wozić, jeździć, każdy będzie otyły za parę lat. Jest rodzina 10-osobowa, muszą zapłacić 150 ringgitów za tego Meleksa. Przewiozą ich tylko tutaj kawałeczek jedną ścieżką i zapłacą 150 ringgitów, a tutaj sobie wchodzą, kilka schodków mają w dół i 150 by mieli w kieszeni. Zobaczcie, co tu się dzieje w tej herbacie. Wszędzie robią zdjęcia, jakieś kije, jakieś statywy. Kurde, pochowanie jak jakieś sarny w zbożu. A zaznaczam, że jest poniedziałek, ale wystarczy zejść na dół i tutaj już nie ma ludzi, tylko przejeżdżają Maleksy, oni nie wysiadają z tych Maleksów, bo im się nie chce, tylko sobie filmują, robią zdjęcia i tu można pochodzić, że nawet tak nie pilnują, więc można nawet trochę w herbatę wejść, jakby ktoś chciał. Nie no, ta plantacja jest ładna, krajobrazowo niczym nie ustępuje tym indyjskim czy lankijskim. Aczkolwiek no, ta cała otoczka mi się bardzo nie podoba, bo zrobiono z tego właśnie straszną komerchę. Jest tu naprawdę bardzo ładnie, tak powinna wyglądać plantacja herbaty, więc Bocha możesz sobie zupełnie odpuścić, tam nie warto naprawdę jechać. Tu jest dużo ładniej, nie ma tych szpecących tuneli, szałasów plastikowych. Jak sobie pójdziemy właśnie
na przykład dalej głębiej w plantację, można sobie tu wejść albo wyjść z drugiej strony. Szlak nazywa się Jungle Trail numer 10 i tu nie ma już zupełnie nikogo. Przechodzimy sobie przez plantację do wioski i wychodzimy całkowicie z drugiej strony. I tu już naprawdę się można poczuć, jakby się było w Indiach. I tutaj jeszcze na dole są pola ryżowe, ale ryż już jest zebrany, więc nie wygląda to zbyt ładnie. Ale tam na horyzoncie ma jakaś wioska, więc pewnie stamtąd ludzie uprawiają tutaj sobie ryż pomiędzy polami herbaty. Pewnie to sami pracownicy plantacji, no bo coś muszą jeść. A wiadomo jak to jest, nie? Jak Polak jedzie na Saksy, to też nie kupuje w miejscowych knajpach w Niemczech czy w Holandii, tylko bierze konserwy z Polski i słoiki, nie? I pierogi. Tutaj bardzo dużo takich paryczników. Ten jest naprawdę długi, no zobaczcie mojego palca. Nie wiem czy akurat ten jest jadowity, ale niektóre są jadowite, więc lepiej nie zaczepiać tego typu zwierząt. I tak wygląda taka zwykła, biedniejsza malajska wioska. Tam w tych domach niewiele mają, leżą sobie na podłodze. Buty każdy zostawia przed wejściem. Część domów jest takich na palach. No i niestety psy. Tu jest bardzo dużo bezpańskich psów. Wiele jest chorych na świerzb, tak jak właśnie ten przed chwilą. Nie miał już prawie w ogóle sierści. Oczywiście nikt się tym nie interesuje. One nie są sterylizowane, ani nikim nie pomaga. I tak sobie po prostu żyją. W cierpieniu aż zdechną. Muzułmanie psów nie uważają, więc oni tego problemu nie widzą. Tam, gdzie są Chińczycy, to jakoś dziwnym trafem psów nie ma. Może znikają w garnku albo na ruszcie. Tutaj Chińczyków nie ma, dlatego tych psów jest dużo. I nawet w wielu miejscach było widać znaki uwaga na dzikie psy. Akurat nas jeszcze żadne nie zaatakowały, ale hello. Faktycznie chodzą sobie tutaj. Widać, że tu już żyje się biedniej. Jak w mieście są głównie nowe SUV-y, tak tutaj widać stare protony z lat 80., 90., więc jest zupełnie inny standard życia. Ale właśnie o to chodzi, żeby będąc w jakimś kraju, pójść w nieznane i zobaczyć jak ci ludzie normalnie żyją, a nie tylko chodzić po instagramowych miejscach, jakichś selfie pointach i innych duperelach. A tu jest prawdziwe życie i nie ma się co bać. W takim kraju jak Malezja jest naprawdę bezpieczniej. Jak już to w Kuala Lumpur nocą można się bać jakiegoś pijaka albo ćpuna. Aczkolwiek i tak jest ich bardzo mało. Dużo mniej niż w jakimś polskim mieście. A tutaj normalne, proste wiejskie życie. Siedzą sobie pieski, kotki. O, tutaj ile kotów fajnych. Kogut dosiada kurę. Takie po prostu życie. W ogóle koty mają tu bardzo ciekawe umaszczenia niektóre. Takie całkowicie niespotykane w Polsce. Muzułmanie nie uważają psów, za to uwielbiają koty. W tej chatce naliczyłem 7 kotów, które się wygrzewały przed wejściem i widać, że tutaj te zwierzęta są naprawdę zadbane. I tutaj wszędzie rosną paprocie drzewiaste, czyli właśnie taka roślina charakterystyczna dla takich mocno wilgotnych lasów deszczowych. Jak zastanawiacie się, gdzie się podziewają hinduskie ciała, tam gdzie nie ma Gangesu, nie? No bo najlepiej jest spalić nad Gangesem. I okazuje się, że oni mają poukrywane w lesie. Przypadkiem trafiliśmy właśnie na krematorium hinduskie. I zobaczcie, tu są takie pokoje, tam chyba są piece i jest komin z dymem. Wszystko idzie. A tam obok jest cmentarz chyba dla tych, którzy nie chcą palić. Jakiś chiński. A i tu leży drewno do stosów pogrzebowych. Nie ma ciała, nie ma pochówku, nie ma kosztów. Nie trzeba chodzić na cmentarz, doglądać. Problem z głowy, nie? I skupiają się na tym, co jest na ziemi tu i teraz. A i tu są, proszę, takie piece. Tutaj wkładają ciało nawet nie w trumnie, nie? Bo nie widziałem, ja widziałem, jak oni to palą. To prosto winięte prześcieradłem i tam sobie wjeżdża i fru z dymem. W samym mieście Tanarata zachowało się trochę zabytkowej kolonialnej zabudowy po Anglikach, a nawet zabytkowy górski hotel. Zaś przy miejscowości Brinchang, która obfituje w liczne galerie handlowe i nocny market dla turystów, można zobaczyć też buddyjską świątynię Sampoch. Jednak region Cameron Highland to głównie wymagające szlaki piesze. Więc jeśli nie lubisz trekkingów, to uważam, że dla zrobienia kilku zdjęć na herbacianym polu nie warto tutaj w ogóle przyjeżdżać. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów z malezyjskiej serii. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!